Witam Was wszystkich serdecznie na moim drugim filmie. Mam na imię Justyna. Kanał otworzyłam po to, żeby Was inspirować oraz pokazywać Wam, jak ja tworzę swoją własną biżuterię. W ostatnim filmiku obiecałam Wam, że zabiorę Was do second handu i pokażę Wam, jak ja znajduję swoje skarby do tworzenia biżuterii. Udało mi się dzisiaj odnaleźć parę fajnych rzeczy, no i się nimi teraz pochwalę. Jest to taka bomba do podlewania kwiatków. Znalazłam również taki obraz, jednakże ten obraz nie bardzo mi się podoba. Podoba mi się jego rama. A z tego tytułu, że ja czasami lubię sobie pobazgrać, to wykorzystam go do mojego malowania, do mojego obrazu. Znalazłam tylko dwa talerzyki. Jest to z kolekcji Royal Doulton Bramley Hedge Spring. Jest to miniaturka, ponieważ ja zbieram takie większe z filiżankami. Do tej pory mam Autumn oraz Winter. Ostatnio na Vinted znalazłam też taki malutki Winter, więc te dwa malutkie miniaturki wykorzystam do moich projektów, zrobię z nich wisiorki. Znalazłam też taką miseczkę z takimi pięknymi kwiatkami. Jest to chyba Ashley. Jak dobrze czytam, tutaj macie sygnaturkę, więc też wyjdzie kilka fajnych kwiatków. A teraz zapraszam Was do oglądania kilku filmików z mojej wycieczki po second handach, tudzież charity shopach, jak to woli. Muszę jednak się przyznać, że nie są najlepszej jakości, ponieważ ja nie potrafię jeszcze nagrywać. Obiecuję, że się nauczę.
poprzednim filmiku pokazywałam Wam talerzyk, z którego stworzyłam całą serię zawieszek. No i voilà, teraz mam opcję zawieszki oraz bryloczka, czyli jak to woli. Są też opcje zawieszek z rzemyczkiem lub łańcuszkiem. On nie jest prawdziwym srebrem. Są też opcje małych kolczyczków i te zawieszki są ze srebra, ponieważ nie każdy może nosić. Ja jestem osobiście uczulona na zwykły metal. Wszystkie moje prace wstawiam na Etsy, a link zostawiam dla zainteresowanych w opisie filmu. A dzisiaj zajmiemy się tym jegomościem. Roztrzaskamy go razem, zrobimy fajnych kilka zawieszek z kwiatkami. A zrobimy to zwykłymi szczypcami, które zakupiłam gdzieś tam w budowlanym markecie. Są to zwykłe szczypce do cięcia ceramiki. I naprawdę służą mi już chyba z 3 lata lub jakoś tak. No nie wiem, pewnie wymieniają się te ostrza. Na pewno. Także do dzieła. To bierzemy. A szczegóły o tym, czym szlifuję, opowiem w następnym filmie, bo nie chcę wydłużać tego filmu, żeby był zbyt długi. A zanim przejdziemy do kolejnego etapu oklejania taśmą miedzianą, to muszę się jeszcze Wam pochwalić, że robię pierścionki. A ten pierścionek jest poprzedniego talerzyka. Wyszedł uroczo. Robię różne pierścionki, ale robię takie podstawowe na drucikach miedzianych, ponieważ nie kupuję tych półproduktów. Po czasie się one wycierają, zwykłe jakieś badziewie. To jest żywica epoksydowa z bursztynkami w środku. Tu jest podobny, troszeczkę mniejszy. A tu są z malutkich bursztynków. Z talerzyka również coś tam posiadam. A to, że jestem zafiksowana w Peter Rabbit, to mam Petera Rabbita na pierścionku.
I jeszcze takie coś. No, są to w moim stylu, więc nie każdemu się podobają takie duże, ale mogę zrobić pod zamówienie jakiś malutki. Tylko że nie będą one z tymi właśnie półproduktami, bo nie lubię. Będą na jakimś druciku, koguciku na druciku. Także zajmiemy się teraz tymi kwiatuszkami, ale one są w ogóle takie słodkie, brateczki. Wyszło ich aż 6. Wyszło ich aż 6 i takie 2 malutkie. No i zaczynamy oklejać taśmą miedzianą. No i tutaj taka uwaga. Te kawałeczki muszą być bardzo dobrze odtłuszczone i umyte. Wtedy przyczepność taśmy jest lepsza. A po przyklejeniu taśmy miedzianej ona musi być również bardzo dobrze wygładzona. Wtedy przyczepność lutu jest lepsza. No i nic się z tym nie stanie. I tak, ja robię to na różne sposoby. Najpierw palcem dokładnie, a potem wystarczy coś fajnie zaokrąglonego, na przykład nożyczki, końcówka, no i też da radę. Nie musi być nie wiadomo co. A taśmę miedzianą znajdziecie wszędzie w internecie, a są różnej grubości. Są cieńsze, nie pamiętam tych grubości. To jest chyba centymetrowa, a jeszcze jest 2-centymetrowa i półcentymetrowa. A teraz niepotrzebne trzeba wyciąć, żeby to estetycznie wyglądało. A do tego mam taki nożyk. A jak już wcześniej wspominałam, to niektóre etapy będę pomijała, żeby filmiki nie były zbyt monotonne i nudne. Tak więc dzisiaj pomijam lutowanie. Natomiast skończone zawieszki i efekt końcowy pokażę Wam na shortsie albo na samym końcu filmu. A jak tak siedzę i się patrzę, to ja jeszcze mam, słuchajcie, ozdoby choinkowe. Może nie choinkowe, świąteczne. A zrobiłam taką choinkę z talerzyków i tak jeszcze ze mną stoi. Nie mogę się jej pozbyć. I jeszcze wiszą u mnie koniki na biegunach. Się tutaj tak ze mną bujają. Bo ja ogólnie jestem krawcową i lubię sobie takie pierdółki poszyć. A ogólnie mam artystyczny nieład w głowie. Lubię szyć, lubię robić biżuterię i czasami lubię też malować. Bazgrać po prostu. Bo nie wiem, nie jest to jakoś profesjonalne malowanie. Ale kiedyś Wam pokażę moje obrazy. To by było na tyle. Do zobaczenia. Bye!